Chciałem zrobić sporo szybkich filmów na sierpień, na rocznicę FNAF-a, wyszło jak zawsze. No, niestety gameplay z czytania książki jest trudniejszy niż mi się wydawało. Uratowałby to tylko jakiś montaż gameplayu z Security Breach, bo dzieje się w Pizzaplexie, więc dużo się można z tym bawić. Ale no, nie wyszło, straciłem tempo, mamy wrzesień, nie? Jak wam się podobały wszystkie gry i ogłoszenia? Collab to jednak będzie DBD, ale w przyszłym roku. Wywiad dał nam dużo fajnych rzeczy o przeszłości, przyszłości serii. Następna gra stylu to będzie Sekret Mimika, gdzie cofniemy się do roku 1979. Zobaczyliśmy też 5 koszmarnych okrążeń w całej swojej chwale, no i trochę się z niej pośmialiśmy. Wyszło Into the Pit, które zostało bardzo dobrze przyjęte ogólnie, nie tylko w fandomie i na pewno dostaniemy więcej od Mega Cat Studios. Dodatkowo wyszło dużo informacji na temat drugiego filmu FNAF. Będą go kręcić przez listopad, grudzień i styczeń. Muszę nadrobić to wszystko w kilku filmach, ale dzisiaj na spokojnie spójrzmy na przyszłość serii. Dzisiaj Mimik i jego sekret. Drugi wywiad Udołko był super. Scott opowiedział dużo fajnych rzeczy na temat produkcji filmu, o tym jak niektóre Fazbear Flights to podkolorowane prawdziwe wydarzenie z jego życia. Wiemy, że Into the Pit miało być oryginalnie małą, krótką gierką na kartridżu na stare konsole, którą mało kto by kupił. A także to, że Scott chce drugiej gry od Mega Cat Studios poświęconej Apportowi, tytułowej historii z drugiej książki Fazbear Flights. Ale co szczególnie ważne dzisiaj, jako że chcę porozmawiać o Mimiku, to o przyszłości serii, to Scott tutaj powiedział coś bardzo ważnego. Burn Trap to było ogromne nieporozumienie. Bo jeżeli ja wszystko dobrze rozumiem, to fabułę w ogromnej części pisało Steelwood Studios. Scott napisał zarys i wyjaśnił, czego od tej gry oczekuje, ale potem studio miało wolną rękę, żeby to rozwinąć i dopracować. To w końcu oni upiekli 3 razy większe ciasto niż Scott chciał. Mieli pokazać chłopca i jego robota przyjaciela, jak próbują uciec z Pizzaplexa i wiedzieli, co mają zrobić. Wykonali przy tym świetną robotę. To jest z łatwością najlepsza część całej gry. Ciasto, które upiekli, to jest Pizzaplex, który był znacznie większy niż to oryginalny plan w kształcie pizzy zakładał, więc to oni rozbudowali to miejsce, to oni pisali fabułę. Ale Security Breach miał też swoje drugie dno, które zostało ukryte dla teoretyków. Drugie dno najwyraźniej miało wyjaśnić Grzesia, glitch trapa i co dokładnie dzieje się w Pizzaplexie. I had a very specific story in mind and it is very different than the one that got in the game. Jak Scott powiedział w wywiadzie, on to wszystko ładnie rozplanował. Miały pojawić się easter eggi ukryte po całym Pizzaplexie, które prowadziłyby do prostej, jasnej, ale wciąż ukrytej historii. I was trying to tell Steel Wool to do specific things throughout the game. Put specific items in specific places. Have specific characters do certain things. Meanwhile, not telling them what the story plot was. Because in my head, I was thinking, okay, when people find this, they will connect this to this to this, and it will all be revealed. And I thought I could do that without telling Steelwool the story plot. Steelwool nie miało pojęcia, czym jest sekretna fabuła ich gry. Studio myślało, że dostali rzeczy, które mają wyjaśnić i rozbudować. Tak przecież pisali całą resztę fabuły. Ale nie tego Scott chciał. I ten brak komunikacji sprawił, że straciliśmy tą fabułę, którą Scott miał na myśli. Ten brak komunikacji rozwalił całe to drugie dno gry. Jak się okazuje, Burn Trap miał być całkowicie nieruchomy. When it comes to Burn Trap, originally Burn Trap was never supposed to move. He was supposed to just be something you saw in the corners, or like if you were walking past machinery, you might be able to peek in between two things and see him in the corner or propped up against a wall, almost like a some kind of decaying movie prop, and you never fully understood what his purpose was. Miał pojawić się w pewnym miejscu, bez wyjaśnienia, bez żadnej jednej interakcji. Miało nie być żadnego boss fighta. No, może wciąż miał być boss fight w Pizzaplexie, ale bez Burn Trapa. Według Scotta, gdyby on rzeczywiście był nieruchomą figurą gdzieś położoną, a pozostałe easter eggi były poprawnie przedstawione, to historia byłaby zrozumiała, prosta i ciekawa. Ale tak się nie stało i to jest jeden z głównych powodów tego stanu Security Breach. Łatwo znaleźć, gdzie ta gra zmierzała do sekretnej fabuły. Nagrania terapeutyczne poruszają temat złego Grzegorza GGY, co słabo jest poruszone, co książki lepiej wyjaśniają. Może słyszeliście o kartkach na temat tajemniczej dostawy porozrzucane po Pizzaplexie, to też jest ważne. Są plakaty na temat technologii Mimika, które jeszcze łączą się z glitch trapem. Widać, że coś chcieli tym opowiedzieć.
Pokój Mike'a jak najbardziej może być czymś, co Scott wysłał do Steel, bo to jest jego model 3D. Ale te rzeczy nie pomogą nam zrozumieć historii Scotta, bo one miały być inaczej przedstawione, one miały inaczej wyglądać. Steelwool dodało od siebie dużo rzeczy, których Scott nie miał tutaj na myśli i nie zgadniemy, która część tych easter eggów miała być ważna, a która nie. I nie powinniśmy. Żeby było jasne, nieważne co Scott miał na myśli, bo to jest już niekanoniczne. Ważne jest tylko to, co trafiło do gry, a cała reszta przypadła. Następne gry będą próbowały trochę to naprostować, odratować, teraz komunikacja będzie lepsza, ale plan na Security Breach przepadł na zawsze. Scott nie wyjaśnił, o co tam chodziło, bo by nam to strasznie namieszało w kanonie. Byśmy uważali, że to, co Scott powiedział, jest ważniejsze niż to, co jest w grze, ale to nieprawda. Kanoniczne jest tylko to, co trafiło do gry, a nie to, co siedzi w głowie Scotta. Jedna rzecz, którą mogę tam spróbować zgadnąć. Z nagrań terapeutycznych wiemy, że zły Gregory spotkał jakąś dziwną postać z króliczymi uszami. Kiedyś powiedzielibyśmy, że chodzi o Vani, ale mogło tutaj chodzić o Burntrapa, nieruchomy królik gdzieś w środku Pizzaplexa. Teraz to wydaje mi się, że Burntrap miał być glitch trapem, a nie mimikiem. Miał zhakować cały Pizzaplex, miał być wszędzie, więc jego główne ciało, które tutaj widzimy, jest po prostu nieruchome, bo nie musi się ruszać. To byłoby ciekawe, ale w obecnej wersji Security Breach to jest błędne wyjaśnienie. Następne projekty Steelwool rozwiną i też naprawią temat technologii mimika, Grzesia, Kasię, Vanessę. Następna gra tego studia została zapowiedziana 2 dni po wywiadzie 6 sierpnia. Żeby zobaczyć przyszłość, trzeba zrozumieć przeszłość. Takimi słowami została wprowadzona krótka zapowiedź gry Secret Mimika, zapowiedziana na przyszły rok. Gra wyjawi nam, sekret Mimika, a więc naprawi ostatni problem nowej fabuły FNAF. Nie wiemy, kim jest Mimik. No i jestem pewien, że taki był plan od początku, bo Help Wanted stworzyło wirusa i nigdy go nie wyjaśniło. Oni chcieli wprowadzić tą postać i przedstawiać ją kawałek po kawałku w coraz to następnych grach. Tak uważam, bo tak nowe gry są skonstruowane. Wszystko posypało się przez błędy, nieporozumienia, opóźnienia. Nie tak chcieli Mimika pokazać. Chcieli wypuścić Security Breach w 2020. No wyobraźcie sobie, Help Wanted 2 w 2021, a potem książki i Secret Mimika w podobnym do siebie czasie w 2022-2023. Książki jako teaser następnej gry. Byłoby znacznie lepiej, gdyby tak rzeczywiście się wydarzyło. Ten krótki video teaser przedstawił tajemniczego nowego animatronika w pudełku. Filmik nie pokazuje dobrze jego twarzy, ale Steelwool Studios pokazało nam dużo więcej na PAX West. Zobaczyliśmy fizyczną postać o nazwie Jackie. Można zgadywać, że Jackie the Jester, błazen. Postać wyłania się z pudełka, ma rozciągające się ręce, nie ma nóg. Na evencie pokazali krótkie demo gry, ale tym razem nie zostanie ono upublicznione. Możecie wygooglać więcej szczegółów, ale one chwilowo nie są ważne. Jest to fabryka zabawek, jest to przeszłość, jest to niebezpieczny robot z pudełka. Pytanie tylko, czy ten robot z pudełka to jest Mimik? Ciężko powiedzieć, bo cały koncept Mimika polega na imitowaniu, na przebieraniu, na kłamstwach. Ten klaun najpewniej nie jest Mimikiem, ale zostanie przez niego zastąpiony. Może jest przez niego kontrolowany, może używa tej samej technologii, a może nie, może to po prostu Mimik. Przez większość gry pewnie nie będziemy wiedzieli, kto jest kim, komu powinniśmy ufać. Zobaczymy. Pod koniec teasera pali się taśma, na niej widać liczbę rok 1979. Jeszcze nigdy nie cofnęliśmy się aż tak bardzo w przyszłość we FNAFie. FNAF 4 to 1983, raz na Scott Games był 82, ale dalej nie wiemy, o co tam chodziło. Teraz cofamy się do lat 70. i zobaczymy restauracje i wydarzenia przed powstaniem pizzerii Freddy's. To może być Five Nights at Freddy's, w którym Freddy jeszcze w ogóle nie istnieje. To byłoby zabawne. Ale to oznacza, że tutaj nie zobaczymy Grzesia ani Wani. To nie jest kontynuacja Ruin, tylko zwrot w przeszłość, żeby wprowadzić wiele rzeczy, które będą istotne dopiero później. Tyle póki co wiemy. Wkrótce zobaczymy więcej teaserów, trailerów, zapowiedzi premiery, a teraz zostaje nam tylko spekulować, co w tej grze zobaczymy. Uważamy, że Secret Mimika w końcu wyjaśni tą nazwę Fall Fest, która przewija się w nowej fabule. Help Wanted mówi o Fall Fest 1983 roku, a Help Wanted 2 ma plakat Fall Festu 1970. Wiemy też o jakimś karnawale. Uważa się, że to jest jakaś coroczna atrakcja, starsza niż Freddy's, starsza niż Fredbear's, a może coś organizowanego przez stare Fredbear's. Do tego mogą zmierzać tajemnicze stroje z ruin, czy karnawałowe motywy w Help Wanted 2, w grze Roblox, a nawet w Special Delivery. Od lat budowana jest tutaj wielka tajemnica na temat przeszłości i właśnie teraz, dopiero teraz, nowa gra może to wszystko wyjaśnić, na to się zapowiada. Wielu fanów oczekuje tutaj zobaczyć Henry'ego i Williama, początki firmy, jakąś szeroką historię dookoła założycieli, ale ja mam nadzieję, że w sekrecie Mimika nie zobaczymy żadnego z nich. Nowa fabuła z każdej strony zalana jest nawiązaniami, easter eggami,
twarzami ze starych gier, ale zawsze kręci się to wokół nowych postaci i nowych wątków. Nawet jeżeli Jeremy to zbir w masce, bo niego to jest wciąż postać wyciągnięta z tła, postać, która wcześniej nie miała znaczenia. Nie chcę, żeby stara fabuła wchodziła w nowe historie. Już i tak mało mi się podoba, że istnieją mordercze animatroniki jeszcze przed zabójstwami Williama. Chcę, żeby Secret Mimika przedstawił nową serię wydarzeń, inną historię dookoła wczesnego Fazbear Entertainment, która nie jest powiązana ze starymi postaciami. Może to być niepopularna opinia, ale właśnie tak na tę grę patrzę. A czemu Jackie tak przypomina marionetkę? Nawet muzyka w trailerze jest taka sama. Podobieństwa są, jak najbardziej, ale mogą mieć wiele różnych znaczeń dosłownych i niedosłownych, symbolicznych. Mimik mógłby otrzymać rolę, jaką miała marionetka, jako obrońca dzieci, ale to byłby bardzo niebezpieczny i niegodny zaufania obrońca dzieci. Może też zacząć dawać życie na swój sposób, jak to program komputerowy. Może przejąć kontrolę nad innymi robotami, dać im świadomość, osobowość, ale też swoją wściekłość. Możemy dostać postać, która symbolicznie przedstawia marionetkę, ale nie tak, jak tego byśmy chcieli. Według mnie na to są znacznie lepsze szanse niż na Charlie. Nie spodziewam się postaci ze starej fabuły w nowej, tym bardziej, że Charlie nienawidza jeszcze marionetki w 1979. Tyle dzisiaj ode mnie. Gra wychodzi w przyszłym roku, dużo rzeczy wychodzi w przyszłym roku. Kliknij musi naprawić swoją wyścigówkę, DVD Collab też wychodzi, na film zobaczymy w grudniu 25. The Joy of Creation też na przyszły rok. I z grą Roblox. Scott też obiecywał, że jakoś teraz w tym roku, w następnym będą nad tym ciężko pracować. No i jest jeszcze więcej rzeczy, na które możemy czekać. Reszta Fanversa, trzeci film FNAF, druga gra od Mega Cat Studios, no i następny projekt Steelwool, który tym razem będzie sequelem i pociągnie dalej historię Cassie po zawaleniu się windy. Jest na co czekać. Już teraz będziemy omawiali sobie resztę rocznicowych projektów Into the Pit, ale póki co na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Wróćcie do poprzednich 2 filmów, bo ogrywam My Pop Goes, The Joy of Creation, przed nami Into the Pit, ale też film na temat przeszłości serii, czego na ten temat dowiedzieliśmy się na rocznicę, a dalej dużo innych bardzo ważnych teorii i omówień.